Ja oczywiście bardzo dobrze zdaję sobie sprawę z tego, że film Minecraft nie jest przeznaczony dla mnie. Bo po pierwsze, nie jestem graczem tejże oczywiście konkretnej gry, a po drugie wiekowo też nie dojeżdżam, można by rzec. No ale moje dzieciaki jak najbardziej grają, lubią. Podoba im się to, więc rzeczywiście wybrałem się z nimi jak najbardziej do kina, bo oczywiście tata musi iść, bo jak najbardziej musi. Fabuła jest taka, że już wiele razy to było grane i o tym oczywiście za chwilę powiem, ale pokrótce nasz Jack Black, właściwie Steve, którego go gra, bardzo chce grać w kopalni, chce kopać, chce być po prostu górnikiem, no ale się okazuje, że chyba stwierdził, nie będę jechał do Polski na Śląsk, nie będę jechał do Wieliczki, tylko po prostu zajmę się tym, co mogę, no i przynosi się w świat oczywiście Minecrafta. Później są oczywiście złole i udaje mu się uciec, ale za czas jakiś ktoś tam do niego dociera. Więcej nie będę mówił, bo akurat nie ma potrzeby, to jest w miarę znana fabuła. Powiem tak, jeżeli to ci się z czymś kojarzy, no to masz rację, bardzo dobrze masz rację, bo na przykład mnie się to na dzień dobry od razu skojarzyło z filmem Jumanji, w którym to nomen omen występuje Jack Black. Tak akurat się jakoś złożyło i na pewno nie był to zbieg okoliczności. Tutaj patrzę sobie, mam włączone oczywiście IMDb, bo rzeczywiście tak to musiało być rzeczywiście. Jak popatrzymy na przykład na tego Minecrafta i na Jumanji. Tam był Jack Black, tutaj jest Jack Black. Tam był duży Hop, czyli tam był Dwayne Johnson, tutaj jest Jason Momoa. Tak, jak najbardziej. Tam mieliśmy dziewuchę, tutaj jest dziewucha i tak dalej, i tak dalej. Tych podobieństw jest mnóstwo. Tam facet utknął w grze, tutaj również. No i tego rzeczywiście jest bardzo dużo. Więc muszę powiedzieć, że fabuła do wyszukanych nie należy. Nie, rzeczywiście nie jest to coś nowego, coś wysublimowanego. Dodatkowo stwierdzono chyba, że rzeczywiście może będzie ciekawie, kiedy gro z naszych aktorów zagra wbrew swojemu amplua. Bo na przykład Jason Momoa, który tutaj się pojawia w roli Garreta, no jest totalną ciapą, fajtłapą straszną w tymże filmie i wypada w tym w miarę dobrze. Rzeczywiście to jest zabawne, no bo oczywiście kojarzymy go z roli twardych ludzi, to przecież on był bodajże Conanem chyba tak, w którymś tam odsłonie Conanem Barbarzyńcą, to przecież on jest Aquamanem i tak dalej, niedługo wystąpi w roli Lobo w kolejnej ekranizacji komiksu, więc rzeczywiście będzie to bardzo poważnie, a tutaj rzeczywiście gra wbrew sobie i to jest akurat ciekawe, że ma to drugie dno, wiesz, bardzo często nie doceniam aktorów, najczęściej mówi się, nie, to tylko i wyłącznie rzeczywiście aktorzy komediowi są genialni, jeżeli chodzi o dramaty, popatrz na genialnych Robina Williamsa czy Jima Carreya, potrafili nas bawić w takich filmach jak Głupi i Głupszy, tylko po to, żeby na przykład potem nam dać niech będzie Truman Show, no, albo rzeczywiście Moskwa nad Hudsonem, a w międzyczasie wskoczy Patch Adams i tak dalej, więc rzeczywiście to jest dobrze, a akurat tutaj Jason Momoa sobie jak najbardziej radzi w tej swojej roli faceta, który no, jest przygrywem, bo rzeczywiście kiedyś coś tam niby osiągnął w grach, ale później już niekoniecznie, ale im dłużej tak naprawdę ta fabuła się toczy, no to ja wiem, że to oczywiście nie jest takiego rodzaju film, że tak będzie, to się działo, będą zawiłe rzeczywiście jakieś łamańcy i dużo się będzie, no nie, no, akurat to jest wyłącznie dla dzieci, to ma być rzeczywiście lekko, łatwo i przyjemnie i tak jest, mamy bardzo wyrazistych, pozytywnych bohaterów, mamy bardzo wyrazistych złoli antagonistów, więc rzeczywiście to jest to zrobione bardzo dobrze, nomen omen, a to, czy Skruch się będzie na ten temat wypowiadał, czy będzie płakał, czy nie, to nie ma najmniejszego w ogóle znaczenia, bo to akurat nikogo nie obchodzi. W ogóle sam pomysł już powstał wiele lat temu i przy okazji tego filmu chyba pracowało ponad 10 scenarzystów. To się rzeczywiście bardzo często zmieniało. Tutaj się oczywiście zmieniało kilka razy reżyser, bo jednym z pierwszych reżyserów miał być Sean Levy, którego można oczywiście skojarzyć z wielu filmów, ale okazało się, że nie mogli się dogadać z twórcami, ponieważ oni mieli inny koncept, on miał inny koncept, więc rzeczywiście jednak okazało się, że no niekoniecznie, dziękuję bardzo, nie tym razem. Kto jeszcze był kolejny, tak sobie tutaj patrzę, mnóstwo. Rob McKinney został zatrudniony jako reżyser filmu, ale zrezygnował z powodu różnic artystycznych, więc rzeczywiście inaczej to było. Oczywiście zmieniali się również producenci, scenarzyści, tego rzeczywiście po prostu było bardzo dużo. Ale aktorsko film jest ciekawy, no bo jak mówiłem, rzeczywiście wcześniej Jason Momoa gra wbrew sobie. Jack Black gra Jacka Blacka. Naprawdę, to co było ci dane zobaczyć Jacka Blacka w Podróżach Gullivera, w Kung Fu Pandzie, w Szkole Rocka, czy gdziekolwiek indziej, to jest cały czas ten sam Jack Black. Wiesz, jak wiele lat temu mówiło się, że w latach 90. Steven Seagal, kiedy występował w tych filmach Sztuki Walki, to on cały czas miał tą samą twarz. Jack Black gra po prostu siebie, on wychodzi i jest sobą i człowiek akurat się rzeczywiście nic nie zmienia.
i czy ono się do tego nadaje? Jak najbardziej, że się nadaje, pewnie, że tak. Tym bardziej, że jak mówiłem, nie dość, że jest korelacja z Jumanji fabularnie, no to jeszcze aktorską, bo on rzeczywiście łączy te dwa filmy, a już niedługo wiem, że Jumanji dostanie również trzecią część, więc to się będzie bardzo działo. Kung Fu Panda będzie 5 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jeszcze jest Sebastian Hansen w roli Henry'ego, Emma Myers jako Natalie, Daniel Brooks jako Dawn. I ono rzeczywiście jak najbardziej, te osoby też mogą się nadawać, no mogą się nadawać, nadają się, ale jak najbardziej całe odium, całe nasze skupienie właśnie jest na Steve'ie i na Garrecie. Kilka ciekawych nazwisk w rolach drugoplanowych, bo pojawia się m.in. Jennifer Coolidge jako wicedyrektorka Marlene. Ja wiem, że oczywiście ona ma tutaj inne zadania, ale dla mnie to będzie zawsze matka Stiflera i nieważne, co będzie tutaj mówić. Nie, dziękuję bardzo. To jest tylko i wyłącznie w ten sposób. Rachel House udziela głosu Małgosi. Ja już mówię od razu, mieszkam w Irlandii, więc widziałem wersję anglojęzyczną i nie miałem możliwości, oczywiście, że nie, żeby posłuchać, jak to brzmi po polsku, no ale domyślam się, że mam nadzieję, że nie najgorzej, bo rzeczywiście Polacy w dubbing do bajek, do filmów dla dzieci raczej potrafią, także to jest w porządku. W ogóle Jack Black miał się w tym filmie pojawić tylko i wyłącznie w epizodzie, miał dać głos pewnej świni, ale się okazało, że tak nie wyszło. W roli głównej, w roli Steve'a był zatrudniony Matt Berry. Pytasz mnie, kto to jest Matt Berry? No właśnie. Też chciałbym to wiedzieć, Stefan, cytując Jurka Killera. I rzeczywiście akurat pozmieniało się potem po tych całych strajkach w Hollywood i tak dalej, to się zmieniało. Również miał się pojawić Steve Carell głosowo, ale też tutaj rzeczywiście też się nie wydarzyło. Natomiast co ten film robi dobrze, albo bardzo dobrze, bardzo dobrze, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, akcja marketingowa. Ja wiem oczywiście, że zrzymaliśmy się na to, jak dzieciaki wchodzą do kina i rzucają popcornem, jak tam jest konkretna scena i tak dalej robi się, ale to było wszystko chłyt Makerdindody, jak mawia kabaret Animuru, bo rzeczywiście ja rozumiem, że tak może być. No my mieliśmy to szczęście, będąc w kinie, nie wrzucały się dzieciaki popcornem, nie było po prostu żadnego syfu, ale akurat wiem, że to było bardzo nagłośnione, przeszło przez wszelkiego rodzaju TikToki, przeszło przez wszystkiego rodzaju Twittery i tak dalej, i to rzeczywiście sprawiło, że w momencie nagrywania tej recenzji Minecraft już zarobił ponad 818 milionów dolarów, więc czy pytasz się? Tak, mówię już oczywiście, jak najbardziej tak będzie kontynuacja, bo to po prostu byłoby. Słuchaj, studio chyba sobie samo strzeliło w stopę, kiedy by powiedzieli nie robimy rzeczywiście drugiej części. To jest po pierwsze dobre, a po drugie, co mi się bardzo spodobało, to Minecraft w dużej mierze został rozpropagowany przez youtuberów, którzy grali go i oczywiście nagrywali materiały na YouTube'a. I właśnie rzeczona świnia, której użyciu głosu miał Jack Black, tutaj również się pojawia i tutaj to jest hołd. To jest hołd dla jednego z youtuberów, który w tym filmie nie występuje, nie ma go. Technoblade, tak się właśnie rzeczywiście nazywa i to był hołd złożony jemu. Tutaj ładnie jest tutaj przetłumaczone, że przychodzi świnia. Czy on jest jakimś królem? Nie, dzieciaku, to legenda. I rzeczywiście tak to jest, ponieważ on rozpropagował jak najbardziej Minecrafta, ale nie jedynie on, bo też pojawi się kilka innych youtuberów. Znam jednego, bo akurat moje dzieciaki chodzi konkretnie o Dana TDM. Rzeczywiście go namiętnie oglądają, a tutaj w filmie występują Afmau, Dan TDM, LD Shadow Lady, a także Mambo Jumbo. Więc rzeczywiście to jest dobre, to już nie jest pierwszy raz w Five Nights at Freddy's, również było to podobnie zastosowane i to w tym momencie jest super świetna sprawa, bo wyobraź sobie, że masz youtubera, który ma milionową widownię, no i w tym momencie mówi, słuchajcie, będę w tym filmie, to chociażby dzieciaki po to, żeby zobaczyć jego, czy tam ją, w tym filmie pójdą i tutaj już masz dużo osób, tak, także rzeczywiście jest świetna sprawa, dodatkowo można przecież wrzucić na swoje media społecznościowe jakieś zdjęcia zza kulis, proszę bardzo, tutaj, patrz, to jestem na planie, to jest zdjęcie z Jackiem Blackiem i tak dalej, chyba, że akurat trzymali to w tajemnicy, ale wydaje mi się, że akurat raczej nie, więc to mi się bardzo podobało, jak to zostało poprowadzone. Słyszałem mnóstwo głosów krytyki na temat tego, ale patrzcie, przecież nie pokazali tego i tego i tego i tego. Sam reżyser wypowiedział się na ten temat, że Minecraft tak naprawdę to jest gra, no co akurat nie jest niczym zaskakującym, gra nieskończona. Tutaj jest mnóstwo postaci, mnóstwo biomów, mnóstwo modów, tego rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo i jest taka jedna scena, tutaj akurat troszeczkę zdrady, kiedy wchodzą nasi bohaterowie wraz ze Steve'em, granego przez Jacka Blacka, do jego domu, do jego magazynu, no nieważne, i tam są wszelkiego rodzaju rzeczy. I on mówi, a to zdobyłem pokonując tego, a to zdobyłem pokonując tą, a to robiłem tę misję i tak dalej.
I to w tym momencie wyobraź sobie, że tam Jack Black oczywiście w tym Minecrafcie siedział wiele lat, ale teraz wyobraź sobie, że na przykład stwierdzą, dobra, robimy kontynuację, ale nie będzie to kontynuacja taka, jak byśmy się spodziewali, bo oczywiście brama floriańska do tego, żeby to była kontynuacja bezpośrednia i jak najbardziej jest wielka, ale stwierdzą na przykład reżyserzy, to może akurat w tym konkretnym filmie opowiemy, jak on pokonuje tego, powiedzmy, potworasa. I będzie to cała historia opowiedziana, a w tym pokażemy, jak się wybiera po ten miecz i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście, i zresztą sam reżyser powiedział, że pomysłów mieli mnóstwo. Kiedy pierwszy raz nakreślili scenariusz, to się okazało, że film musiałby mieć 5 godzin. Oczywiście w ruch poszły nożyczki i rzeczywiście pozmieniano to, pousuwano, no to mówię tak pół żartem, pół serio, ale okazało się, że jest mnóstwo tych pomysłów, które nie zostały wykorzystane, a które mogą stanowić o tym, co będzie później. Bo rzeczywiście, bo nawet w ten sposób można zrobić, że okej, mamy tego Jacka Blacka, który jest siłą napędową, mamy Jasona Momoa, ale na przykład jeżeli stwierdzą, no to my może zrobimy historię, która miała miejsce tam 10 lat temu i zamiast tych dwóch facetów weźmiemy jakichś młodszych aktorów, którzy na przykład wystąpią w tym filmie. Może być? Pewnie, że może być. Ludzie to kupią. Nie ma żadnego pomysłu, problemu z tym wszystkim, żeby to rzeczywiście miało być tak zrobione. I to jest normalna sprawa, bo rzeczywiście ten film to jest ewenement, wiesz? No, jak dla mnie jest ok. To jest rzeczywiście film ok. Za chwilę powiem ci, co o nim tak naprawdę do końca myślę. Czy jest super świetny, czy nie. Ale jest ten film przede wszystkim bardzo dobrze stworzony marketingowo. To, jak rzeczywiście wymyślono to, no to jest rewelacja. I był taki okres, niestety, w dziejach kinematografii, że ekranizacje gier wideo to było dno. To po prostu było dno, tego się nie dało oglądać. Rzeczywiście pewien reżyser niemiecki, czyli Uwe Boll, dokładnie wie, o co chodzi. Ale jakiś czas temu stało się coś, chyba tak mniej więcej w okolicach, musiałbym powiedzieć, pierwszego Sonika, że od tej pory filmy, a także seriale, bo przecież The Last of Us również na podstawie gry, utrzymują poziom i nie jest on słaby, wiesz. Ja pamiętam Super Mario Bros. To z lat 90. z Johnem Leguizamo, Bobem Hoskinsem i Denisem Hopperem w roli złego, w roli generała kupy. No to po prostu tego się nie dało oglądać, to było po prostu złe albo bardzo złe. Podobnie było przy okazji filmu Double Dragon z Markiem Dacascosem czy Street Fightera z Jean-Claude'em Van Damme. A tutaj akurat dostajemy produkcję jedna za drugą, które rzeczywiście trzymają jakiś sensowny poziom, więc czy ja będę bronił Minecrafta? Tak, bo według mnie to jest rzeczywiście dobry film, no nie do mnie, nie dla mnie tak. Ja na przykład nie dałbym 10 na 10, bo to nie ma takiej opcji, ale rzeczywiście jak widziałem, jak reaguje mój syn, no to ja widziałem, że to jest dokładnie dla niego. On w punkt wyłapywał wszystkie rzeczy, on w punkt zauważył, a to jest ten. Ja między innymi mnóstwo tych smaczków, no ja wiem, że oczywiście czytam to z IMDb, ale również od niego. Mówi, a tato, bo to. I to rzeczywiście jest świetnie zrobione, że takie rzeczy są i one nie sprawiają nagle, że ja oglądam ten film, mówię, ale ja tego nie rozumiem, bo to jest akurat niezrozumiałe, bo to jest słabe. Miałem tak przy okazji filmu World of Warcraft, kiedy poszedłem z kolegą i po obejrzeniu filmu mówię, Jason, ten film był słaby, a widzisz, ponieważ ja już grałem w World of Warcraft tam ileś tysięcy godzin, czy jakoś tak, i mówi, i wiesz, było to i to i to i to, i gdybyś grał w grę, to byś wiedział, że to i to, a ja mówię, ale ja nie gram w grę i ten film powinien być dostępny dla osób, które nie grają w grę. I tak właśnie jest w Minecrafcie, wiesz, że niekoniecznie musisz grać w grę, żeby ten film zrozumieć. On jest lekki, łatwy i przyjemny, to jest ekstra popcorn, jak po całym tygodniu pracy, szkoły, uczelni, czegokolwiek, po prostu siadasz sobie w piątek, relaksujesz się i jest rzeczywiście dobrze, więc tak samo jak mój syn, powiem, jak najbardziej. Ten film polecam tobie. Nie jest to kino wybitne, żebyś nie myślał, naprawdę są oczywiście lepsze produkcje. Jest ich dużo, jest ich sporo, rzeczywiście jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale akurat jest to takie kino, które sprawi, że obejrzysz, zrelaksujesz, tak, i już kilka godzin później zapomnisz. Bo akurat jest to tak zrobione, ale Jack Black jest Jackiem Blackiem, Jason Momoa nie jest Jasonem Momoą. To akurat rzeczywiście jest może siła tego, że jest dużo zrobionego fajnego ukłonu, że jest zabawnie, że Momoa fajnie się z siebie śmieje, jak ma ładnie zapisane oczywiście, i że w miarę wszystko jest dobrze wyjaśnione, więc jak najbardziej, czy chcesz obejrzeć lekkie, łatwe i przyjemne kino, to obejrzyj sobie Minecrafta, pewnie, że tak, jak najbardziej, że tak, a najlepiej jeszcze daj suba, włącz dzwonek z opcją wszystko, wtedy będzie już całkiem super wszystko.